Cześć! Dziś do zaprezentowania mam obudowę na dysk 3,5 cala. Zakupiłem ją na chińskim portalu za około 30 zł. Wedle informacji z opakowania ma mieć interfejs USB 3.0, co ma zapewnić niesamowite prędkości. Obudowa ma być w pełni plug and play, nie wymaga driverów do pracy, z wyjątkiem Windows 98. W pudełku wraz z obudową mamy także kabelek USB 3.0 typu AB oraz zasilacz 12V 2A. Obudowa jest cała plastikowa, z zewnątrz dostępne mamy kolejno włącznik obudowy, gniazdo zasilania oraz USB 3.0. Widoczna z przodu obudowy kratka wentylacyjna chłodzi jedynie elektronikę obudowy, w żaden sposób nie chłodzi dysku twardego. Obudowa posiada także dwie diody LED, jedna z nich sygnalizuje włączenie, a druga aktywność dysku. Czas zrobić kilka testów i sprawdzić, co tak naprawdę potrafi ta obudowa. Porównamy sobie wydajność różnych dysków talerzowych Western Digital z budżetowym dyskiem SSD Patriot P210. Zaczynając od odczytu sekwencyjnego, tutaj różnice między dyskami są dokładnie takie, jakich można się spodziewać po ich budowie. SSD Patriot P210 wyraźnie wygrywa. Brak części mechanicznych i dostęp do pamięci flash sprawiają, że odczyt jest szybki i stabilny, praktycznie blisko limitu interfejsu SATA. Wśród dysków talerzowych na prowadzenie wysuwa się WD Blue 1 TB, co nie jest zaskoczeniem, bo test był wykonany na pustym dysku, a początek talerza zawsze daje najlepsze wyniki. WD Black 2 TB wypada minimalnie wolniej, ale trzeba pamiętać, że ten dysk był już w dużej części zapełniony, więc głowica pracuje dalej od zewnętrznych ścieżek, co naturalnie obniża transfer. Mimo to wynik nadal jest bardzo dobry jak na HDD. Najspokojniej wypada WD Red 4 TB. To dysk NAS-owy, projektowany pod ciągłą, stabilną pracę, a nie maksymalną prędkość, więc jego wynik idealnie pasuje do przeznaczenia. Przy zapisie sekwencyjnym różnice są jeszcze bardziej widoczne. SSD Patriot P210 nadal jest najszybszy, ale widać, że to konstrukcja budżetowa bez pamięci DRAM. Zapis jest wyraźnie wolniejszy niż odczyt, choć wciąż nieporównywalnie szybszy niż na dyskach talerzowych. WD Black 2 TB pokazuje tutaj swoją klasę. Mimo dużego zapełnienia utrzymuje bardzo równy i wysoki zapis, co potwierdza, że to dysk nastawiony na wydajność i intensywną pracę. WD Red 4 TB zapisuje niemal tak samo szybko jak odczytuje, co jest typowe dla dysków NAS-owych. Liczy się przewidywalność i stabilność, a nie krótkie skoki wydajności. Najsłabiej wypada WD Blue. Zapis jest zauważalnie wolniejszy od odczytu, co w starszych konstrukcjach HDD jest całkowicie normalne i jasno pokazuje, że to dysk typowo magazynowy, a nie wydajnościowy. Zajrzyjmy teraz do środka tej obudowy, bo elektronika jest tu dużo ciekawsza niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Sercem całego adaptera jest kontroler JMS578. To on odpowiada za komunikację między interfejsem USB a dyskiem SATA. Pracuje z zegarem 30 MHz i w praktyce to właśnie on decyduje, jaką realną wydajność zobaczymy w benchmarkach. Obok mamy pamięć SPI Flash S X25Q40. To niewielki układ, ale bez niego ten adapter w ogóle by nie wystartował. To tutaj zapisany jest firmware kontrolera, cała logika obsługi dysku, USB i mostka SATA. Właśnie dlatego różne obudowy z tym samym kontrolerem potrafią zachowywać się trochę inaczej. Kolejny element to MT2499A, układ odpowiedzialny za zasilanie i ochronę. Dba o to, żeby napięcia były stabilne, żeby nie było przepięć i żeby dysk nie dostał strzału prądu. Tego zwykle nie widać w specyfikacji, ale w codziennym użytkowaniu ma ogromne znaczenie. No i na końcu klasyka gatunku, stabilizator 11-17 na 3,3 V. To prosty, liniowy regulator, który zamienia 5 V z USB na napięcie potrzebne elektronice. Nie jest najbardziej wydajny energetycznie, ale za to jest tani, przewidywalny i bardzo popularny w tego typu konstrukcjach.
Całość jest więc dość typowa dla budżetowych obudów USB. SATA. Prosty mostek, minimalna ilość elementów i nacisk na kompatybilność, a nie na rekordy wydajności. I to też dokładnie widać później w testach. Adapter robi to, co ma robić, ale fizyki i ograniczeń konstrukcyjnych nie da się oszukać. No i to by było na tyle. Jak widać, nawet zwykła obudowa na dysk potrafi być ciekawa, jeśli zajrzymy do środka i sprawdzimy, co tak naprawdę odpowiada za te wszystkie megabajty na sekundę. Benchmarki benchmarkami, elektronika elektroniką, ale najważniejsze jest to, że całość po prostu działa, czasem szybciej, czasem wolniej, dokładnie tak, jak pozwala na to konstrukcja. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów i tych, którzy dopiero tu trafili. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!